Ponieważ w poprzednim odcinku nie zmieściło się kilka ujęć z drogi wzdłuż rzeki Moracia, teraz nadganiam z materiałem. Z ciekawostek, droga ta o numerach E65 oraz E80 i naprzemiennie z M2, biegnąca wzdłuż rzeki, ma dość dużą różnicę wysokości. W naszej podróży wystartowaliśmy jak zwykle koło godziny 9 przy 16 stopniach ciepła, a przed samą 13, po zjechaniu prawie kilometra w dół, mieliśmy już dosyć jazdy w 30-stopniowym upale. Gdyby nie cień gór otaczających wąwóz, byłoby z nami naprawdę niedobrze. Senność i monotonia jazdy robiły swoje. Czy ty też masz ataki gorąca? Masz termometr? Nie. A, no to dlatego. Słuchaj, zaczynaliśmy zjeżdżać, było 18 stopni, teraz jest 31 i mamy 30, 25. I dosłownie zmieniamy stronę góry, jest 25, wyjeżdżamy 32. Zmieniamy 25, czyli dlatego masz takie pierdolnik, nie? W temperaturze. Przewodniki po Czarnogórze bardzo dobrze pokierowały naszymi pojazdami. Przejechaliśmy dzięki nim najbardziej urokliwe wąwozy w Czarnogórze. Ten wzdłuż rzek Piwa, Tara oraz Moracia. Zmęczeni upałem, bo przecież nie jazdą, zakupiliśmy w spożywczaku na dole jedzonko na wspólną kolację, winko albo i 3, może nawet 4. I cieszyliśmy się klimatyzacją w wynajętej kwaterze na obrzeżu Pogrodnicy. Idziemy zobaczyć wodospad. Dobry dzień. Zobaczymy, cóż to jest, bo wjazd był przez restaurację, tak trochę niespodziewanie, ale okej. Restauracyjka fajnie wygląda nad wodą. Po południu już będzie w cieniu, ale my jesteśmy 8:50. Więc trochę to wygląda jakby taka trochę wyschnięta ta Niagara. Zaraz zobaczymy. Rankiem następnego dnia ruszyliśmy w kierunku wodospadu Niagara. Wielka nazwa, jednak oczom naszym ukazała się ledwo spływająca po kamieniach rzeka, a raczej potok. Niestety, letnia susza pozbawiła ów wodospad całego jego piękna i zamiast podziwiać lejące się i głośne kaskady wody, podziwialiśmy kawę w lokalnej restauracji i zastanawialiśmy się, jak szybko uda nam się przeskoczyć znów w góry przy granicy z Albanią. Po godzinie jazdy płaską jak stół częścią Czarnogóry i opodal Podgoricy oczom naszym ukazały się nadmorskie pasma górskie. A może nie zupełnie górskie, ale wyraźnie górujące nad tym stołem, przez który przejeżdżaliśmy. Poprzedniego wieczora Kamil zaproponował, by zrobić niewielki objazd jakąś widokową trasą wokół południowej części jeziora Szkoderskiego. Pomysł okazał się bardzo udanym i zaczęliśmy wspinać się kolejną wąską asfaltową drogą numer P16 w kierunku południowym na południowy wschód, ku granicy z Albanią. A skoro przez kilka minut teraz będą przewijać się widoczki, to jest to chyba idealna chwila dla przekazania garści informacji ogólnych o Bośni i Hercegowinie oraz o Czarnogórze.
tym odcinku słów kilka o walucie. W Bośni i Hercegowinie obowiązują marki transferowe, w skrócie BAMy. My nazywaliśmy je dla zabawy BAM-BAMy. Ponieważ w Bośni prawie wszędzie jest internet, nigdzie nie było problemu z płatnościami kartami. Nie trzeba zabierać twardej waluty na wymianę, a nam wystarczyły do wszystkiego karty Revolut. Jedyne płatności, które realizowaliśmy w euro na terenie Bośni, to były opłaty za noclegi. Noclegi zamawialiśmy przez Booking z opcją płatności w euro na miejscu u właściciela administratora obiektu. Nasz wybór – nie konieczność. W Bośni, w pobliżu granic z Chorwacją, euro przyjmowane jest jako druga nieformalna waluta. Zwłaszcza, że od 1 stycznia 2023 roku Chorwacja weszła do strefy euro, więc bośniacy tam mieszkający, jeżdżący po zakupy do Chorwacji, nie musieli drożej kupować euro w swoich kantorach. Ej, nie mam potrzeby. No widzisz. Mam czystą. A mi się dało coś, jakieś małe. Nie, ja mam. I większe też. Muszę przyznać, że bardzo się cieszę, że zaproponowałem tą drogę. Bardzo dobrze. Byśmy lecieli 2 razy w tą i z powrotem tak samo, a tu tak... Znaczy, ona jest zajebiście niebezpieczna ta droga. Tu nigdzie nie ma barierek praktycznie, nie? No nie ma barierek. Znaczy, te co są to taki żarcik. Te co są to żarcik, a no jest jak jest. No trzeba uważać po prostu, no. Tyle w temacie, nie? Max 65-70 mniej więcej. No. 40 w łukach gdzieś i jest bezpiecznie. W Czarnogórze dla odmiany obowiązuje waluta euro. Ciekawostką jest to, że kraj ten nie należy do strefy euro, a jednak walutą tam obowiązującą jest właśnie euro. To jest wynik podziału dawnej Jugosławii i strasznego osłabienia ówczesnej jugosłowiańskiej waluty dinara. Wtedy to Czarnogóra, będąca jeszcze sfederalizowana z Serbią, przyjęła na kilka lat, od 1999 roku do 2002 roku, jako swoją walutę markę niemiecką. A po wejściu do europejskiego obiegu euro, przyjęli właśnie euro. Gospodarka Czarnogóry nie jest istotną dla działania strefy euro, natomiast ilość euro znajdującego się w Banku Centralnym Czarnogóry jest na tyle duża, że stanowi świetny element stabilizujący niezbyt dużą czarnogórską gospodarkę. Co więcej, euro jako waluta przyjęta w Czarnogórze bardzo sprzyja turystyce, gdyż przyjeżdżając do Czarnogóry ze strefy euro nie trzeba wymieniać waluty. Oczywiście nie znajdziemy bilonu czy papierowych euro wydawanych przez Bank Centralny Czarnogóry, gdyż, jak już mówiłem, Czarnogóra nie należy do strefy euro. A z ciekawostek, w Kosowie są identyczne co w Czarnogórze zasady obrotu walutą euro. A teraz kilka ujęć z bardzo wąskiej i pełnej zakrętów drogi od miasta Wir Pazar, to początek wcześniej zgłoszonej widokowej P16, w przeciwną niż owa P16 stronę, czyli w kierunku północno-zachodnim, wzdłuż zachodniego wybrzeża Jeziora Szkoderskiego, aż do znanego z wielu publikacji o Czarnogórze punktu widokowego Pawlowa Strana nad rzeką Crnojewica. To właśnie widoczek z tego miejsca